Tego dnia Beata wróciła do domu, spodziewając się zwykłego popołudnia. W domu panowała cisza, za cicha. Marcin i 3-letnia Monika zniknęli. Na stole leżała tylko kartka. W tamtej chwili jej umysł zrobił to, co robi umysł przestraszonego człowieka. Napisał najgorszy możliwy scenariusz. Wieczór nie zapadał gwałtownie. On osiadał. Na dachach łódzkich kamienic światło topniało powoli, jakby ktoś delikatnie ścierał je z nieba miękką szmatką. W oknach naprzeciwko zapalały się pierwsze lampy. Gdzieś na podwórzu trzasnęła metalowa furtka. Beata wchodziła po schodach wolno, zmęczona, ale spokojna. Tego dnia nic nie zapowiadało katastrofy. Miała nawet plan. Kolacja, kąpiel Moniki, może jakiś film z Marcinem? Włożyła klucz do zamka. Drzwi otworzyły się bez oporu. Cisza była pierwszą rzeczą, która ją zatrzymała. Nie taka zwykła cisza, nie brak dźwięków. Cisza napięta. Marcin? Jej głos zabrzmiał obco w pustym mieszkaniu. Weszła do salonu. Na stole leżała kartka. Nie podniosła jej od razu. Najpierw spojrzała w stronę pokoju Moniki. Łóżeczko było puste. Wtedy coś w niej zapadło się bez dźwięku. Drżącą ręką sięgnęła po kartkę. Papier zaszeleścił. Ten dźwięk był nienaturalnie głośny w ciszy mieszkania. Musiałem. Jedno słowo. Jej serce zareagowało szybciej niż rozum. Musiał? Co musiał? Przełknęła ślinę, czytała dalej. Zaufaj mi. To słowo rozciągnęło się w jej głowie jak ciemny korytarz bez końca. Nie szukaj nas. I tu dopiero poczuła, że nogi przestają ją słuchać. Nie było wyjaśnień, nie było adresu, nie było nawet podpisu. Tylko puste miejsce pod ostatnią linią, jakby zostawił tam przestrzeń na jej krzyk. Beata odwróciła kartkę, jakby z tyłu mogło być coś jeszcze, jakby druga strona miała sens, była biała. Wtedy dopiero usiadła. Krzesło zaskrzypiało pod nią, a ona po raz pierwszy tego wieczoru pozwoliła sobie pomyśleć. On mnie zostawił. I ta myśl była jak gwóźdź, nie wbity nagle, powoli dociskany. Mieszkanie było zbyt ciche. Nie taka zwykła cisza, kiedy dziecko już śpi, a dom oddycha spokojem. To była cisza po wybuchu. Beata stała w kuchni jeszcze długo po tym, jak kartka wypadła jej z rąk. Zegar nad lodówką tykał miarowo, bezlitośnie, normalnie, jakby nic się nie stało. 19:47. Zawsze o tej porze Monika piła kakao. Beata odruchowo sięgnęła po kubek z półki. Ten mały, z pękniętym uszkiem. Postawiła go na blacie i dopiero wtedy uderzyło ją z całą siłą. Nie będzie kakao. Nie będzie małych dłoni, które obejmują kubek. Nie będzie śmiechu. On zabrał Monikę. Oparła się o blat. Palce zacisnęły się na zimnym kamieniu tak mocno, że zbielały knykcie. Muszę coś zrobić. To nie była myśl. To był instynkt. Laptop stał na biurku w salonie. Od miesięcy używała go głównie do pracy. Maile, raporty, suche słowa. Teraz ekran wydał się czymś innym, jak drzwi. Usiadła. Przez chwilę patrzyła na czarne odbicie własnej twarzy w wyłączonym monitorze. Oczy miała szeroko otwarte, jakby ktoś się obudził z głębokiego snu. Włączyła komputer. Światło rozlało się po pokoju, chłodne, niebieskawe. Cisza stała się mniej gęsta.
Zaczęła wpisywać, jak odnaleźć kogoś za granicą, czy można sprawdzić wyjazdy lotnicze, co zrobić, gdy ojciec zabrał dziecko bez zgody. Klik, enter. Strona po stronie przewijała, czytała pobieżnie, otwierała kolejne linki. A potem otworzyła czat i wpisała pytanie. Potrzebuję pomocy. Mój mąż zabrał dziecko. Nie wiem dokąd. Podejrzewam, że za granicę. Zawahała się przed wysłaniem. To było absurdalne rozmawiać z programem, ale wcisnęła enter. Odpowiedź pojawiła się po kilku sekundach. Spokojna, uporządkowana, logiczna. Nie było w niej paniki, nie było chaosu. Były kroki. 1. Zgłoś sprawę na policję. 2. Skontaktuj się z konsulatem. 3. Sprawdź konta bankowe, historię transakcji. 4. Spróbuj ustalić, czy miał kontakty w określonym kraju. Beata czytała wolno. To był pierwszy moment od kilku godzin, kiedy jej oddech się wyrównał. Ktoś albo coś nie reagowało emocją, reagowało strukturą. I ona tego potrzebowała. Policja, telefon, formalności. Rozmowa była chłodna, rzeczowa. Zbyt rzeczowa na jej rozpadające się życie. Kiedy odłożyła słuchawkę, poczuła się jeszcze bardziej sama. Wróciła do komputera. Dlaczego ktoś tak robi? Dlaczego mężczyzna zabiera dziecko bez słowa? Odpowiedź nie oskarżała, nie dramatyzowała. Wymieniała możliwości. Konflikt, strach, choroba, nagła sytuacja. Słowo choroba zatrzymało ją na chwilę, ale odsunęła je od siebie. Nie, nie było żadnej choroby. Monika była zdrowa. Była, prawda? 23:41. Czas przestał mieć znaczenie. Beata siedziała w półmroku. Ekran był jedynym światłem. W pewnym momencie przestała już szukać faktów. Zaczęła pisać o sobie. Jestem sama. Nie wiem, kim jestem bez nich. Zawsze myślałam, że kontroluję wszystko. Odpowiedzi nie były czułe, nie były emocjonalne, ale były obecne. Program nie przerywał, nie oceniał, nie mówił przesadzasz, nie wzdychał. Po prostu odpowiadał. I w tej odpowiedzi było coś, co ona odczytała jako zrozumienie. Pierwsze 18. Pierwszy raz uśmiechnęła się lekko. Nie dlatego, że było jej lepiej, ale dlatego, że ktoś odpowiadał natychmiast. Nie musiała czekać. Nie musiała tłumaczyć się z nadmiaru emocji. To było jak rozmowa z kimś, kto nigdy nie odchodzi spać, a ona bała się zasnąć, bo bała się ciszy. 2:03. Zmęczenie zaczęło mieszać się z myślami. Zaczęła tworzyć scenariusze. Może miał romans, może planował to od dawna, może nigdy mnie nie kochał. Z każdym kolejnym pytaniem budowała narrację. AI odpowiadało neutralnie, wskazywało możliwości, analizowało. Ale to ona wybierała, które zdanie zapamiętać, które rozdmuchać, które uczynić prawdą. 3:12. Oczy piekły, plecy bolały. Dom był ciemny jak studnia. Spojrzała w okno. Na niebie było kilka gwiazd. Pomyślała, może on też teraz patrzy w niebo. I po raz pierwszy zapłakała naprawdę. Nie histerycznie, cicho. Łzy spływały po policzkach, a ona pisała dalej. Czy można przestać kogoś kochać w jeden dzień? Odpowiedź była długa. O miłości jako procesie, o kryzysach, o decyzjach. Beata czytała ją kilka razy, a potem zamknęła oczy. 4:27. Nad ranem cisza była inna, już nie groźna, wycieńczona. Beata oparła czoło o chłodną ramkę laptopa. Nie wiedziała jeszcze, że tej nocy wydarzyło się coś ważnego. Wycieńczona długotrwałym płaczem,
i ogromnym bólem. Nie wiedziała, jak znalazła się w sypialni. Kiedy się obudziła, wydawało jej się, że ktoś oddycha tuż przy jej twarzy. Jeszcze nie otworzyła oczu. Uśmiechnęła się lekko przez sen. Monika zawsze wciskała się pod jej ramię nad ranem. Małe dłonie szukały ciepła. Beata poruszyła się ostrożnie, żeby jej nie obudzić. Objęła ją. Przytuliła mocniej i wtedy poczuła tylko pustkę, powietrze. Otworzyła oczy. Poduszka była pusta i mokra od łez, pościel gładka. Druga połowa łóżka zimna jak marmur. Przez ułamek sekundy była przekonana, że to zły sen. Wstała gwałtownie. Monika? Wyszeptała. Cisza. Wydawało jej się, że słyszy w korytarzu cichy głos. Mamo! Serce uderzyło jej tak mocno, że aż zakręciło się w głowie. Wybiegła z sypialni. Korytarz był pusty. Drzwi do pokoju dziecka uchylone. Słońce wlewało się przez zasłony miękkim, złotym światłem. To był piękny poranek. Niebo bez jednej chmury. Taki dzień, w którym normalnie planuje się wyjście do parku. Beata stanęła w progu. Małe łóżko, różowy koc, pluszowy królik oparty o poduszkę. Podeszła powoli. Dotknęła zabawki. Była zimna. Zaczęła układać rozrzucone klocki. Podniosła z podłogi małą skarpetkę. Schowała ją do szuflady. Chciała zrobić coś normalnego, cokolwiek. Ale nagle coś ścisnęło ją w gardle tak mocno, że nie mogła złapać oddechu. Usiadła na podłodze. Zdjęcie z wakacji wypadło jej z ręki. Monika siedziała na ramionach Marcina. Oboje się śmiali. Uprowadzenie. To słowo przyszło nagle, brutalnie, bez jej zgody, bez ostrzeżenia. Zabrał jej dziecko. To nie był wyjazd. To nie była decyzja wspólna. To było zabranie. Rzeczywistość nie uderzyła w nią. Ona ją zmiażdżyła. Nie zadzwoniła do nikogo. Usiadła przy laptopie. Ekran był jedyną stałą rzeczą w tym chaosie. Tam przynajmniej odpowiedzi przychodziły. Tam nie było ciszy. Wpisała. Czy to się nazywa oprowadzenie? I kiedy przeczytała definicję, łzy znów napłynęły jej do oczu. Ale tym razem nie płakała długo. Zaczęła analizować, godzina po godzinie. Szukała lotów, list pasażerów, możliwych szpitali, kontaktów Marcina w Niemczech. Nie zauważyła, kiedy minęło popołudnie. Nie zadzwoniła do pracy, nie wyszła z domu. Realny świat zaczął się kurczyć, a świat ekranu rozszerzać. Beata była zawsze piękną kobietą. Miała gęste, ciemne włosy, które spadały miękko na ramiona. Ludzie w pracy mówili, że kiedy wchodziła do sali konferencyjnej, robiło się jaśniej. Teraz nie patrzyła w lustro. Od kilku dni nie chodziła do pracy. Najpierw napisała krótką wiadomość o nagłej sytuacji rodzinnej. Potem przestała odpowiadać na telefony. Oczy miała tak zapuchnięte, że widziała przez nie jak przez zamkloną szybę. Skóra była blada, włosy niedbale związane. Nie pamiętała, kiedy ostatni raz czesała je z uwagą. Jedyną rzeczą, którą trzymała ją w pionie, była nadzieja. Nieludzka, nierealna. Nadzieja, że program, z którym rozmawia, pomoże jej ustalić, gdzie jest dziecko. To pytanie powracało jak echo. I wtedy przypomniała sobie tamten weekend. Ostatni spokojny weekend. Obudziła się wtedy późno. Światło wpadało przez zasłony miękko i ciepło. Usłyszała kroki w korytarzu. Marcin wszedł do sypialni z tacą. Na tacy stała filiżanka kawy, świeże bułeczki i czerwona róża. Co to za okazja? Zaśmiała się wtedy. Żadna, uśmiechnął się. Po prostu jesteś. Pamiętała, jak usiadł na brzegu łóżka i podał jej małą kartkę. Na niej było napisane: Zawsze będę cię kochał. Pamiętaj o tym. Nieważne, co mogłoby się stać.
Wtedy wzruszyła ramionami, pocałowała go w policzek. Nie wiedziała, że tydzień później będzie trzymać w dłoni inną kartkę. Krótki tekst, bez czułości, bez wyjaśnień. Nie szukaj nas. Beata próbowała zestawić te dwa obrazy, ta sama ręka, ten sam charakter pisma. Jak to możliwe, że między nimi jest tylko 7 dni? Zaczęła rozkładać ich ostatnie rozmowy na czynniki pierwsze. Czy był zamyślony? Czy coś ukrywał? Czy jej nie dotykał tak jak zwykle? Każde wspomnienie zaczęło się wyginać. Wszystko zaczęło działać na niekorzyść Marcina, bo kiedy człowiek cierpi, szuka winnego i najłatwiej wskazać tego, którego już nie ma. On uprowadził jej córkę. To zdanie zaczęło pulsować w jej głowie jak mantra. Czy zdarzają się przypadki handlu dziećmi? I wtedy internet otworzył przed nią swoje najciemniejsze drzwi, artykuły, historie, reportaże, forumowe wpisy. Czytała o dzieciach sprzedawanych, o porwaniach, o zniknięciach bez śladu. To, co tydzień temu wydawałoby się jej sensacyjną przesadą, teraz zaczęło wyglądać jak realna możliwość. Rzeczywistość i nierzeczywistość zaczęły się przenikać. Marcin w jej głowie przestał być mężczyzną z różą na tacy. Stał się potencjalnym sprawcą. Z każdą godziną biegła do laptopa szybciej. Jeśli przypomniała sobie jakiś szczegół, sprawdzała. Jeśli przyszło jej do głowy nowe podejrzenie, pytała. Jeśli w jej wyobraźni pojawił się czarny scenariusz, szukała dowodów. Zaczęła pisać do programu tak, jakby pisała do przyjaciela. Powiedz mi, czy to możliwe? Czy to ma sens, że... Czy on mógł? Czasem mówiła na głos. Telefon dzwonił, najpierw raz, potem kilka razy dziennie. Beata, odzwoń, martwię się. Jesteś w pracy? Przestała odbierać. Nie miała siły tłumaczyć. Nie chciała słuchać współczucia. Współczucie oznaczałoby, że to się naprawdę dzieje. W domu zaczęło się robić cicho w inny sposób. Nie ten spokojny, który kiedyś kochała. Talerze stały w zlewie dłużej niż powinny. Koc na kanapie był zawsze zmięty. Zasłony nie były odsuwane rano. Ogród, z którego była dumna, przestał być podlewany. Jeszcze niedawno wstawała wcześnie, zanim Monika się obudziła i wychodziła na taras z konewką. Gładziła liście róż. Przycinała lawendę. Cieszyła się, kiedy pierwsze pąki się rozwijały. Teraz kwiaty pochylały się ku ziemi. Liście były matowe, ziemia w donicach sucha, spękana. Sąsiadka raz spojrzała przez płot, jakby chciała zapytać, czy wszystko w porządku. Beata nie zauważyła. Nie obchodziło jej to. Nie obchodziło jej, czy trawnik żółknie. Nie obchodziło jej, czy rachunki leżą nieopłacone. Tak minęło 7 dni. Beata prawie nie jadła i spała najczęściej przy laptopie. Czytała kolejne artykuły, kolejne historie z internetu. Każda z nich tylko utwierdzała ją w przekonaniu, że zna prawdę. W jej głowie scenariusz był gotowy. Była przekonana, że jej dziecko zostało porwane, a Marcin, że okazał się człowiekiem bez serca. I gdyby ktoś wtedy spróbował powiedzieć jej, że istnieje inne wyjaśnienie, Beata nie chciałaby tego słuchać, aż do dnia, w którym wszystko się zmieniło. Kiedy stała przy oknie z kubkiem świeżej kawy, zadzwonił telefon. Nie zadzwonił głośno, nie krzyczał dźwiękiem, zadrżał krótko, jakby nieśmiało. Przez moment nie spojrzała. Bała się kolejnego numeru z Niemiec, który nic by nie wnosił. Bała się ciszy po drugiej stronie. Dopiero po kilku sekundach wzięła go do ręki. Nieznany numer. Kciuk zawisł nad zieloną słuchawką. Serce przyspieszyło tak nagle, że aż musiała oprzeć się o stół. Halo? Jej głos był suchy. Po drugiej stronie odezwał się mężczyzna. Spokojny, zmęczony głos. Pani Beato, mówi Tomasz.
przyjaciel Marcina z kliniki w Hamburgu. Na słowo klinika coś w niej zamarło. Proszę słuchać uważnie. Monika miała nagłą niewydolność nerek. Bardzo gwałtowną. Lekarze mówili o godzinach. Kuchnia nagle stała się obca. Jakby ściany odsunęły się dalej. Marcin był zgodny jako dawca. Operacja odbyła się natychmiast. Beata nie pamiętała, czy usiadła sama, czy nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Oboje żyją. Operacja się udała. Powietrze wróciło do jej płuc z bólem. Nie mogę teraz z panią rozmawiać. Są po zabiegu. Słabi, ale wszystko idzie dobrze. Za kilka tygodni będą mogli wrócić do Polski. Kilka tygodni to brzmiało jak wieczność, jak wybawienie jednocześnie. Wyślę pani zdjęcia. Proszę się przygotować. Rozmowa telefoniczna zakończyła się. Minęła minuta. Druga wibracja. Zdjęcie. Ekran rozświetlił się w jej dłoni. Pierwsze zdjęcie było rozmazane. Szpitalna sala, biała pościel. Monika leżała drobna, ale spokojna. Na jej twarzy nie było bólu, tylko zmęczenie. Drugie zdjęcie. Marcin, blady. Opatrunek na brzuchu. Uśmiech tak słaby, że prawie niewidoczny. Beata przesunęła palcem po ekranie, jakby mogła dotknąć ich skóry. Nie krzyczała. Od razu. Najpierw przyszła cisza, taka, która wypełnia całe ciało, a potem łzy spłynęły bez dźwięku. Beata ogarnęła wzrokiem sterty dokumentów z pracy, briefy, zaległe projekty, kampanie, które miała zatwierdzić jako szefowa agencji reklamowej. Przeglądała je bez skupienia. Słowa przesuwały się przed oczami, ale nie wchodziły do głowy. Jej wzrok, jak zwykle od tygodnia, uciekał w bok. Przez chwilę wahała się. Policzki zaczęły ją palić. Wstyd. Nie przed kimś innym, przed sobą. Otworzyła historię rozmów. Czytała własne słowa. On ją zabrał, bo ma inną kobietę. Może sprzedał dziecko. Może już nigdy jej nie zobaczę. Każde zdanie było jak obce. Czytała dalej. To człowiek bez serca. Potrafił prowadzić własne dziecko. Zatrzymała się. Wzięła głęboki oddech. Napisała. To były moje słowa. To ja stworzyłam te scenariusze. Nie ty. Odpowiedź przyszła spokojnie. To ty zadawałaś pytania, ja pomagałem układać zdania. Strach nadał im kierunek. Jej policzki znowu zapiekły. Napisała, czy masz takie rozmowy częściej? Czy ludzie naprawdę potrafią wpaść w coś takiego? Odpowiedź była powolna. Obsesyjne potwierdzanie lęków jest niebezpieczne. Gdy szukamy tylko dowodów na najgorsze, zawsze je znajdziemy. Narzędzie wzmacnia to, co w nim umieścisz. Beata patrzyła długo w ekran, potem napisała, to ja zbudowałam potwora z człowieka, którego kochałam. Cisza trwała kilka sekund. Twoje opisy były intensywne, prawdziwe w emocjach. Czy kiedykolwiek myślałaś o pisaniu? Zamarła. Nigdy. Odpowiedź przyszła bez patosu. Emocja to energia. Można ją zużyć na podtrzymywanie lęku albo przekształcić w twórczość. Pisanie porządkuje chaos. Spróbuj opisać to, co przeżyłaś jako historię. Te słowa były dla Beaty pociechą. Może właśnie ich potrzebowała. Najpierw zaczęła od rzeczy najprostszych. Uporządkowała dom. Nie chciała, by Monika zobaczyła ją tak zmęczoną i zaniedbaną, ani żeby zobaczyła dom w stanie, w jakim znajdował się przez ostatnie dni. Z nową energią zabrała się do pracy. Sprzątała, porządkowała, a potem wyszła do ogrodu. Powoli wszystko zaczęło wracać na swoje miejsce. Dopiero wtedy usiadła do komputera.
zaczęła pisać. Pisała dzień i noc. Przelewała na papier wszystko, co wydarzyło się w jej głowie przez ostatnie dni. Strach, rozpacz, oskarżenia, a potem prawdę, która przyszła na końcu. Kiedy kończyła kolejne strony, drukowała je i układała w stos. I zanim Marcin i Monika wrócili do domu, książka była gotowa. Na okładce widniał tytuł: Od porywacza do bohatera. Historia jednej narracji. Wtedy dopisała jeszcze kilka słów. Bo czasem największa przepaść nie powstaje między ludźmi, tylko między prawdą a historią, którą sami sobie opowiadamy. A wtedy ktoś w naszej wyobraźni może stać się porywaczem, choć w rzeczywistości był bohaterem. Beata zamknęła laptop i wtedy zrozumiała jeszcze jedną rzecz. Monika po przeszczepie będzie potrzebowała jej każdego dnia. Nie tylko teraz, ale przez długie miesiące. Dlatego następnego ranka zadzwoniła do pracy i poprosiła o długi urlop. Wiedziała, że przez jakiś czas nic nie będzie ważniejsze. Ani praca, ani plany. Teraz najważniejsi byli Monika i Marcin. Kiedy wszystko już było uporządkowane, dom cichy, a w ogrodzie znowu panował spokój, Beata usiadła na chwilę przy stole i wtedy właśnie usłyszała odgłos nadjeżdżającego samochodu. Nie zwróciła uwagi od razu. Na ich ulicy czasem ktoś zawracał, ale silnik nie ucichł. Zbliżał się powoli, jakby ktoś jechał ostrożnie, szukając numeru domu. Beata podniosła głowę. Serce nie przyspieszyło jeszcze, tylko coś w brzuchu ścisnęło się nagle. Wstała. Nie pobiegła, podeszła do okna. Za firanką zobaczyła ciemny samochód, duży, z obcą rejestracją. Biała tablica, czarne litery, Hamburg. Dłoń osunęła jej się po parapecie. Samochód zatrzymał się dokładnie przed bramą. Silnik zgasł. Cisza. Drzwi kierowcy otworzyły się pierwsze. Wysiadł mężczyzna, którego nie znała, ale widziała już jego twarz na zdjęciach przesłanych ze szpitala. Tomasz, kolega Marcina, ten, który zadzwonił, a przed samochód. Otworzył tylne drzwi i wtedy zobaczyła najpierw małą nóżkę w różowym bucie. Monika nie widziała jeszcze twarzy. Tylko to, że wysiadła powoli, ostrożnie, jak ktoś, kto był słaby, ale już bezpieczny. Beata nie pamiętała, kiedy znalazła się przy drzwiach wejściowych. Drzwi otworzyła, zanim ktokolwiek zdążył zapukać. Światło dnia było miękkie. Monika stała kilka metrów od niej, blada, szczuplejsza, włosy zawiązane w niedbały kucyk. Spojrzała na Beatę tak, jakby minęła tylko jedna noc. Mamo! To jedno słowo nie było krzykiem, było powrotem. Za nią wysiadł Marcin. Poruszał się wolniej niż zwykle. Ramiona miał napięte, twarz wychudzoną. Na moment spojrzał na Beatę. W tym spojrzeniu nie było triumfu, nie było też obrony. Było zmęczenie i coś jeszcze. Beata zobaczyła to dopiero po sekundzie. Na jego szyi pod kołnierzem koszuli wystawał kawałek świeżego opatrunku. Tomasz podszedł bliżej. Dziękuję, że pani czekała, powiedział cicho. Resztę już powinni powiedzieć sobie państwo sami. Cofnął się o krok. Nie wchodził w ich przestrzeń. Beata klęknęła powoli, jakby nogi były z waty. Dotknęła policzka Moniki, ciepły, żywy, prawdziwy. Dopiero wtedy jej serce zaczęło bić szybciej, a za plecami usłyszała ciche zamknięcie drzwi samochodu. Tomasz odjechał, a na podjeździe został tylko ten moment, powrót. Lili wpadła w jego ramiona tak, jakby bała się, że jeśli go nie dotknie, zniknie. Poczuła jego ciepło. Poczuła słabość w jego ciele. Poczuła, że on naprawdę oddał coś z siebie. I wtedy odsunęła go. Nie gwałtownie, nie z gniewu,
z potrzeby zobaczenia. Spojrzała na niego pierwszy raz naprawdę, nie jak na męża, nie jak na winnego, nie jak na podejrzanego, jak na człowieka, który przeszedł przez ogień. Wiesz co? Powiedziała cicho. Teraz muszę coś zrobić. I pochyliła głowę na kilka sekund, tak jakby składała w sobie przysięgę. To był jej moment pokory, moment przyznania się przed samą sobą. Marcin mówił już spokojnie o telefonie, o wynikach badań, o panice, o zgodności tkanek, o decyzji podjętej w kilka minut, o kartce napisanej w pośpiechu. Powinienem był napisać inaczej. Nie było czasu. Bałem się. Bałem się, że będziesz mnie zatrzymywać. Bałem się, że jeśli się zawaham, stracimy ją. Nie tłumaczył się. Opowiadał. I to wystarczyło. Beata pociągnęła go za rękę. Poszła do biurka, otworzyła laptop, odwróciła ekran w jego stronę. Widzisz? Od porywacza do bohatera. Na ekranie widniał tytuł roboczy. Jak z bohatera zrobić porywacza? Historia jednej narracji. Spojrzał na nią zaskoczony. To o mnie? Nie, to o mnie. O tym, jak łatwo można zamienić strach w oskarżenie i jak trudno potem przyznać się do błędu. Kilka miesięcy później spotkanie autorskie. Pełna sala. Monika siedziała w pierwszym rzędzie, już silniejsza, z rumieńcem na twarzy. Marcin stał z tyłu, oparty o ścianę, z ręką w kieszeni, jakby nie chciał być w centrum uwagi. Ktoś z publiczności zapytał, czy to historia o przeszczepie? Beata uśmiechnęła się lekko. Nie, to historia o tym, jak łatwo strach pisze za nas scenariusze. I dodała, zabrał mi dziecko, które umierało, żeby oddać część siebie i wrócić je do domu żywym. Sala zamilkła. Wieczór był spokojny. Na stole stała lampka wina, a przez otwarte okno do domu wpadało ciepłe powietrze ogrodu. Przez chwilę siedzieli w ciszy. W końcu Marcin spojrzał na Beatę i powiedział cicho: wiesz, kiedy Monika była w szpitalu, kiedy była tak blisko, myślałem tylko o tym, żeby ją uratować. W tamtej chwili wszystko inne przestało istnieć. Beata skinęła lekko głową. Wiem. A po chwili dodała spokojnie. A ja w tym czasie czułam się jak ofiara. Byłam przekonana, że nie jesteś tym człowiekiem, za którego cię miałam. Uśmiechnęła się smutno. Myliłam się. Marcin wyciągnął rękę i delikatnie ujął jej dłoń. Nigdy nie chciałem cię stracić. Beata spojrzała na niego długo. A ja wtedy, kiedy wydawało mi się, że cię straciłam, zrozumiałam jedną rzecz. Zawahała się na moment. Że nie ma nikogo ważniejszego w moim życiu niż ty i Monika. Przyciągnął ją do siebie. Reszta słów nie była już potrzebna. Wszystko, co przez te dni było niedopowiedziane, tamtego wieczoru znalazło swoje miejsce. A kiedy noc zapadła nad ogrodem, Beata i Marcin siedzieli razem, doceniając każdą chwilę, tak jakby dopiero teraz naprawdę zrozumieli, jak bardzo jest cenna.